Obiady czwartkowe. Cotygodniowe spotkania kulinarno-rozrywkowe odbywały się na warszawskich salonach i gościły intelektualną śmietankę towarzystwa. Aż do czasu, gdy wszystko się skończyło. Jacek wyjechał do Francji, Tomasz do Korei, a ja zostałem w Polsce, rozwijając karierę tego jednego bezrobotnego znajomego. Tradycja została przerwana, więc nie pozostało nic innego, jak spotkać się znów. W Korei. Nie wiem, czy to wyjdzie, w sensie to jest tak... Możesz masz. Muszę przyznać, że bardzo się cieszyłem na wasz przyjazd. Jest tak, że kończył się już semestr. Tak już widziałem, że idzie przygoda przed nami, że będziemy jeszcze sobie Koreę zwiedzać, Japonię. Dawało sił, żeby dotrwać do końca tych głupich egzaminów koreańskich. Nie ma jakichś, wiesz, takich wyjątkowych koreańskich warzyw. Tak żeby, o, jaki owoc, którego... Na ile procent obstawiałeś, że przyjedziemy? Jako, że był bardzo utrudniony z wami kontakt, w szczególności z tobą, Szymonie. Bonjour, Paris. W deszczu. Dzisiaj leje od rana. No i cóż. Sam nie wiedziałem, że No z mojego Nie wiem, spaceru w Paryżu. jak to zrobić, ale jak już były 3 tygodnie, 2 tygodnie, tydzień, to już było tak troszkę napięte. Więc ja już wiedziałem, że z Jacką sobie spędzimy razem fajny czas, a to, że Szymon przyjedzie, to było takie niepewne. Ale muszę przyznać, że potem już jak wychodziłeś z tej stacji metra, to się bardzo ucieszyłem. Mówię, nie żartowałeś, zrobiłeś to. Jest i on. Gruba śmierdziel. No żeby trzeba do Korei jechać, żeby cię zobaczyć, typie. Pierwszego dnia sobie pochodziliśmy po Seulu. Poszliśmy do muzeum, do chińskiej, coś zjeść. I potem to już do spania, bo ja byłem mega zmęczony po tej podróży i problemami z bagażem. A potem już Jacek przyjechał i spotkaliśmy się pod twoim akademikiem. A no tak, bo ty Jacku przyszedłeś do mnie pod akademii. To było rano, powiem. Potem poszliśmy na pałace. Było zwiedzanie miasta. Nie, najpierw na Pierwszego dnia. Hanoki, w Hanbokach. Na Hanoki w Hanbokach, nie? Spalić go. A, szybka decyzja. To jest chyba najbardziej takie fotograficzne miejsce, co ludzie sobie robią zdjęcia. No teraz na pałace. Na pałace. Bo te hanboki to, znaczy hanoki wyglądają wszędzie tak samo. To są po prostu taki styl domów i tutaj tych domków jest dużo, ale wydaje mi się, że dzisiaj trochę za ciepło, żeby się spacerować między tymi domami. Które niestety z północy, gdzie swego czasu troszeczkę nie cwaniowali. Jest tam agentów wysyłali, żeby zamordować prezydenta. Nie, no to nie jest brama główna. Gdzie jest to główne wejście? Tam jeszcze? A, dobrze. O, ale tu można wejść za darmo, dopiero potem się płaci. Tak, to można. I ogólnie jak była ta zmiana warty, to jest taki fajny, wielki, gruby gościu i idzie do tego pełno i tak... Myślę, że zostałem awansowany na cesarza. Kosztowało mnie to tylko 24 000 wonów, więc nieduża to aż taki prestiżowy tytuł. Cóż mogę powiedzieć, nie czuję się inaczej, życie jest tak samo średnie, to znaczy nie najgorsze. No ale cóż, jesteśmy wśród ludzi. Ludzie tutaj próbują przynajmniej w jakikolwiek sposób zażywać przyjemności życia. Ja ich podziwiam za tę próbę. Czy im się to udaje? Nie wiem, nie pytałem. Nie zapytam. O, tu jest wejście do O. Kotłownia. Możesz To Tomasz jest, opisać teraz. Ogrzewanie podłogowe. A widzimy właśnie, że ten budynek jest takim na solidnym podwyższeniu. Jest to związane z tym, że pod spodem jest ogrzewanie podłogowe i gdzieś tam z drugiej strony się wchodziło do kominka, gdzie się dorzucało drewno, a tu są kominki. Także tak. Ale to w sumie tutaj jest w ogóle mało ludzi bardzo. To w sumie ten pałac jest zdecydowanie większy, bardziej okazały niż tamten. Co to jest w sumie lepsze miejsce, jak już ktoś ma wybierać jeden z dwóch. O, ja tam gdzieś oglądałem, że jak tu są takie misy, to są misy na wodę i one mają chronić no, ten pałac i w ogóle jakby domostwo przed złymi duchami.
No, na tak z praktycznego punktu widzenia, to jakby zaczął się jarać, to można go gasić. Po tych pałacach Tomasz wrócił, bo był chyba... egzamin miałeś? Czy musiałeś zdać jakąś papierologię z hostelu, znaczy z tym swoim akademikiem? Proszę Państwa, tu mamy typowo koreańskie, kubek z lodem. Oni biorą kawę, a my wzięliśmy jakiś soczek. A ty masz... A to w ogóle ma smak? Bo to tak wygląda jak... Grejpfruta. Tylko, że A. jest przezroczysty. Że lekko ma taki. O nie. Dobra, tylko żeby to się nie... Zamrożony. No i co wy potem No i potem w robiliście? sumie... No tak. Dom spokojnej starości. Na rybek i kalmary. Zero zmartwień, po prostu se pływasz, Chillują bombę sobie. chillujesz bombą. A potem co? Potem rano poszliśmy pobiegać następnego dnia. Teraz, że byliśmy Ile kilometrów adeptami... zrobiliście? Chyba z 8. 10 milionów pod nami. No to może bardziej 5. Drugie 5 po drugiej stronie. Potem ja z Jackiem sobie poszliśmy na market. Zjedliśmy fasole. Te fajne, te Pamiętam. fasolowe Placuszki? Śniadanko. Placek ziemniaczany z fasolą. Chociaż znaczy, nie wiem, czy to jest ziemniaczany, ale... Kiełki fasoli. Ziemniaki w To jest takie spoko. Byliśmy jeszcze z tobą na tym samym markecie później. słodkim. Na słodkim i na pierożkach. Tak. U tej pani co była. I ta pani z... Obok, naprzeciwko tej pani co była w Netflixie. Tak. No tam była strasznie długa kolejka do niej. Nie dziwię, a te pierogi wszędzie są takie same. Ale tłoczno teraz. Rano to 0 ludzi. O, to są dobre napój. Tutaj któraś z tych pań oferuje tego ośmiornica, to się jeszcze rusza na talerzu. Podaliście już te ponczusie. Tego jeszcze nie. Najlepsze są na więcej. Jedliśmy to. Mandu jak mandu. Jedliście już mandu? Tak, no wczoraj jedliśmy. Nie, ale jedliście inne pierożki. To nie są Tak? zwijane od góry, to są zwijane boku. To są jak polskie pierogi. No to tych nie jedliśmy. Nie. A, nie są. Jeszcze był ten głupi ryżowy napój. Ojej, to było straszne. No to było w ogóle. Niedobre. Prawda, Tomaszu? No raczej tak jest. Absolutnie disgusting. To taki rozbodniony karton, posłodzony. Smaku ryżu. O smaku trochę ryżu, trochę takiego, nie wiem, panierki z ryby. Nie wiem, nie. To jest niepijalne. Ale obok sprzedawali chyba te placuszki, do których była bardzo długa kolejka. To te pączki. Pączki. No co Koreańczycy się ustawiali, bo w tym konkretnym miejscu. A pani naprzeciwko miała dokładnie to samo. O nie miała tych samych, miała trochę gorsze. No. Akurat o ile pierogi i te placki z fasolą są zawsze te same, to pączusie były różnice. To masz... Akurat trzeba przyznać, że pani z Netflixa robi naprawdę dużo lepsze pierogi niż pani z naprzeciwka. jak to złapać na... Jak to mówią, człowiek po pewnym czasie odkrywa prawdę. Bulderownia w środku centrum handlowego. O, możesz mnie nagrać. Dobrze. Chciałem zrobić tą zieloną. Zielony. Co było dalej? Busan chyba już, co? Tak szybko? My pojechaliśmy po 2 dniach do Busan? Ja nie zabrałem was na imprezę? Hongdae. Hongdae. Była impreza, były różne kluby i potem musieliście wrócić do hotelu i mieliście 3 godzinki na spanko i Jakie 3 na godzinki? samolot. No od razu 2 godzinki? Mieliśmy 2 godziny na przejście... Nie, 3 godziny na przejście z klubu do hotelu i z hotelu na lotnisko. Bo Tomasz powiedział, że Ale lecieliście z Gimpo, no to z Gimpo da no ale tam są 2 terminale i one są duże. I przed nami był cały dzień, a byliśmy w świetnych humorach tam w tym Busan, jak przyjechaliśmy. Chyba trochę zmęczeni. Troszkę tak. Busan. Wygląda jak Seul. To będzie nasze śniadanie. Po kawce było już lepiej. I tak, drogie dzieci, robi się americano. Po zupce. O, zupka była dobra akurat. Dobra, Jak się jedliście? Taką ze sklepu. Tak. Nie wiem, czy ona była dobra dlatego, iż potrzebowaliśmy w ogóle jakiegokolwiek jedzenia, czy dlatego, iż była dobra w sobie. Mikrofala, gorąca woda, kawki w plastiku.
To jest życie. Ta żabka za 2 lata zgaduje. No, ale się. Nie, na serio. Jakby ktoś, jacyś żabkowi, że tak powiem, władcy wybrali się na No, mogliby tak zrobić. wycieczkę. Jakieś wodorosty nawet tutaj pojedyncze. Ohoho. I pojechaliśmy na tego Gamshon. Jak tutaj byś powiedział, panie Koreańczyk? No, chyba Gamson. Gamshon. No dobrze, na te kolorowe domki. Tam pochodziliśmy z Jackiem. Poczytaliśmy trochę o historii tego miejsca. Tak, no ogólnie, bo to do po prostu położenia, pooglądania, bo to nie ma nic konkretnego, po prostu jest kolorowo. I nie wiem, jakieś murale są, czy coś w tym stylu. House of Peace, drodzy Państwo. Przejść to fajnie, ale mieszkać tutaj, Ciężka sprawa, dojść na autobus. no, albo zakupy. Dzieci to może mają fan, ale później... To jest przesada. Co? No ta kolejka. Ja. Gamsiun. Ładnie, ale kawa niedobra. I właściwie potem skierowaliśmy się w stronę plaży. Nie, jeszcze najpierw był taki most z widokiem na kontenerowce, które pływały sobie, ale były też chyba takie statki zapisymowane, nie wiem, żeby umarły czy coś, nie wiem, takie, albo jakieś nieużywane czy coś. Są? No, albo po prostu jak wyglądały może, żeby było takie już trochę jakby zużyte. No z tego mostu było ładnie widać bardzo. Ale no, to trzeba trochę też pochodzić. I tam jeszcze poszliśmy z Jackiem na jakiś kawałek dalej, na jeszcze jakiś taki cypelek, to był widok na port. A, tak, tam widzisz. To ja tam nigdy nie byłem. Punkt widokowy, za który trzeba było zapłacić. Tak, no za most tak, no. Ale warto moim zdaniem, ładnie. A potem na plażę, obok Fish Marketu. Czy to jest miejsce, w których ja was znalazłem? Tak. Jakie byki tu są? No, możemy co zrobić. Dobra, no to chodźmy. Połowa tych rzeczy to w ogóle się nie wygląda, jakby była jadalna. Na przykład jakieś ślimaki morskie. O, albo to. To jest w ogóle spaghetti leży rybne. Nawet załapaliśmy się na wspaniały koncert. Ale to jest mega fajne, bo w Polsce wydaje mi się, że ludzie aż tak często nie tańczą publicznie. A w Korei to nie pierwszy raz widziałem, że jest jakiś tam mini koncercik i się właśnie, starsi że taki- ludzie dobrze bawią. Proszę klaskać. Pięknie, pięknie. Albo wieczorem byliśmy jeszcze może na górze, na szczycie, żeby mieć widok na miasto, co było super ładne. Myślę, że i potem następnego dnia pojechaliśmy na świątynię. To świątynia taka bardzo wyjątkowa, to jest Ale jedna bo z takich niewielu taoistyczna? Czy buddyjska? buddyjskich świątyń nad morzem, bo zazwyczaj one są w górach i to jest właśnie bardzo wyjątkowe, że ona jest nad morzem. No była ładna w miarę, no. Nie za duża. No tak. No i tak, potem była kolejeczka, były dwie opcje kolejki, albo te mikrowagoniki na górze, albo ta tak. główna taki tramp powiedzmy, tramwaj. Tak. Dobra, czyli nasze zadanie jest teraz coś zjeść. Chciałem powiedzieć, że na końcu tej kolejki poszliśmy do jakiejś restauracji na klasyczną zupkę z busa, A tak, rzeczywiście. tak zwane Placzki. W sumie. Nie więcej, nie Placzki, tylko że z ryżem. Proszę. Nie ma tak jak musieć pojechać do Korei, żeby zjeść flaczki. W Polsce bym nie jadł. Hondy. Hondy. Ta plaża nazywa się Hondy. Hondy. I dobrze pobujaliśmy się po mieście, wieczorem jeszcze. Jeszcze kurczaka mieliśmy. A, bo jedliśmy tego pysznego kurczaczka nad morzem. Korean fried chicken. Busan. Na plaży. Tomek, jak się nazywa ta plaża? Hondy! Tak, i Jacek nie mógł wytrzymać i już musiał jeść od razu, nawet chwilę Tak nie było. mógł czekać. Babska wkładał kurczę. Oczywiście. Jaki właśnie. Jaka świnia. No i tyle w sumie chyba. Rano mieliśmy już samolot. No mieliśmy sobie na samolot z Jackiem.
pojechaliśmy chodzić po górach. Jak na trasę dla emerytów z kijkami, to jestem pod wrażeniem. Do Parku Narodowego w Seulu. Jaki był plan na hiking wtedy? Zdobyć Bukhansana. 560. Jeszcze tylko 300 w górę. Od strony dłuższej. No tak, żeby przejść cały park. Tak, znaczy cały, no. Od południa parku, południowy taki zachód, No tak. przejść do Bukhansana, wejść i zejść sobie tam od Na wschodniej. wschód. No. A co my kupiliśmy tak w ogóle? Po batonie i... Ojoj, tam jest pożar jakiś. Było ładnie, w pewnym momencie droga jedna była zamknięta, czy szlak. Tak, bo tam jakiś obryw był. No właśnie, Jest po Rock samym Fall Bukhansanem na już głównej. mieliśmy wchodzić. Więc musimy iść naokoło. Musieliśmy zrobić dosyć duży detour, który wymagał zejścia na dół. No, do tej świątyni. I wchodziliśmy tą samą drogą, co wy wchodziliście kiedyś. Tak. Ostatecznie. Tak od samej podstawy. No i słusznie. Ale wy byliście... Plan był taki, żeby tam zejść, ale no cóż. No ale to byliście chociaż wysportowani. Ja pamiętam, jak ja ze swoją grupą wyruszyłem, byli tam Amerykanie, którzy chyba nigdy w życiu nie byli na takim hajku. A to nie było dużo, bo to było z 20 km max. No bo jeszcze szliśmy trochę naokoło, bo ja na strawie ustawiłem zamiast hike, to ustawiłem run. I pokazało mi, że ta trasa jest całkiem szybka, no bez przesady, no nie? Ja tak mówię, no dobra. I tak wysłałem screena tym Amerykanom, zresztą różne były i Peruwiańczyk, i ten Francuz, i Czeszka. Ja wysłałem, że to słuchajcie, easy peasy ten hike, no nie? A to był run. I potem jakby już zachodził słońce powoli zaczęło chodzić, a my w środku góry, no nie? I oni tacy strasznie przestraszeni, że co z nami będzie. A niektórzy też zaczęli zostawać tak z tyłu, że po prostu nie mogą i że to jest najgorsza ścieżka, jaką w życiu zrobili, najtrudniejsza. Jak się podoba? Widok jest ładny, ale to jest jedyna rzecz, która jest tutaj warta zobaczenia. Nie no, tak źle to nie było. Wieje, zimno, robaki. To jest tak pięknie. No ale wy jesteście wysportowani dla was bez problemu, a oni to po prostu przeżywali gehennę. Ale widok przynajmniej ładny. Nie wierzę. Ja pamiętam, że my przy zachodzącym słońcu, czy tam prawie, to chyba poszliśmy jeszcze na lody. Micho borówek z lodami. No i w sumie to zakończyliśmy chyba ten hike. Ty przyjechałeś wieczorem No, i przyleciałem. potem Japonia. Nie zabrałem was na wieżę, na tą jedną z najwyższych wież na świecie? Nie byliśmy. Lotte Tower? Lotte Tower nie. Lotte Tower tylko widziałem z pierwszego dnia, jak jechaliśmy metrem. Najwyższy budynek. O, jest Lotte World. Jest lotto. O, tu się fajnie rowerkiem jeździ. A to można? Bo tutaj wzdłuż rzeki jest taka śliczna ścieżka. Zobacz, jaka to jest ładna ścieżka rowerowa. To jest bardzo dobre życie na rowerze, tylko trzeba jeździć tym maluśkim rowerem miejskim niestety, ale i tak jest dobre życie. No tak, no, to Japonia. Ale to już może innym razem. Bardzo dobry Albo pomysł. później. Następna kawka będzie o Japonii. Albo dziś zrobię. O. Jest bardzo dobrze, jest pięknie. O, czarne jajo!